Doskonałość mszy wszechczasów, o której można usłyszeć z tak wielu ust tradycjonalistów, to mit. Postaram się w tym wideo Państwu krótko to wykazać na podstawie tekstu Józefa Ratzingera, który on napisał w 1966 roku, na kilka miesięcy po zakończeniu Soboru Watykańskiego II, a właściwie to są notatki, które on robił na bieżąco w trakcie trwania Soboru. Jak określa liturgię okresu Trydentu? Posłuchajcie tych epitetów, które zebrałem w jedno miejsce, w jeden zbiór. Archaiczne, zabalsamowane formy, wewnętrzny rozkład, liturgia jako sztywny, utrwalony i mocno zasklepiony system, oderwany od autentycznej pobożności, watykańska kongregacja obrzędów jako scentralizowana i biurokratyczna dykasteria promująca w liturgii etykietę dworską. Tak ksiądz profesor Ratzinger opisywał sytuację liturgii Kościoła przed Soborem. Ostro. Może dlatego, że był młody, ale już nie taki młody, bo miał 37 lat i był już uznanym teologiem w Niemczech. Był doradcą kardynała Frinksa na Soborze, wybrany spośród wielu teologów. Nie mówimy o takiej czy innej opinii, mówimy o realnych problemach z tak zwaną mszą wszechczasów. Zapiski, które pisał ksiądz profesor Ratzinger niejako na gorąco, są kapitalnym źródłem wiedzy o motywacjach naprawy liturgii Kościoła przez Stolicę Piotrową, papieża, Radę do spraw wprowadzania konstytucji Sacrosanctum Concilium, Kongregację Kultu Bożego, episkopaty całego świata. Z jego notatki dostarczają też wiedzę o stanie ówczesnej liturgii, a może bardziej o stanie niezrozumienia przez wiernych tego skarbu, którym jest liturgia, co potwierdzają inni świadkowie epoki, jak na przykład błogosławiony kardynał Wyszyński w jego zapiskach z wizytacji parafii lubelskich, gdy był po wojnie biskupem lubelskim, czy chociażby arcybiskup Lwowa święty Józef Bilczewski, także w latach 70. biskupi włoscy, czy dom Bernard Botte, który wspomina o swoich mszach szkolnych w pamiętnikach. Ale prześledźmy po kolei, co mówił Józef Ratzinger w czasie Soboru i tuż po nim w 1966 roku. Po pierwsze, mówił o fałszywym przekonaniu, z którym wielu ojców Soboru przyjechało do Rzymu. Przeczytam teraz fragment z tego tekstu. Na początku sesji często pojawiały się skargi, że Sobór cierpi na brak konkretnej misji, że w przeciwieństwie do poprzednich soborów nie ma błędów doktrynalnych do obalenia, ani nadużyć do skorygowania. Teraz stało się oczywiste, jak fałszywe było to powszechne wcześniej wrażenie. To już są zapiski z 1964 roku, w trakcie już końca ostatniej sesji soborowej. I jak mało Kościół w rzeczywistości żył w stanie spokojnej, powszechnej harmonii i ogólnego dobrobytu. Można chyba uczciwie powiedzieć, że pierwszym prawdziwym zadaniem Soboru było przezwyciężenie ospałego, euforycznego poczucia, że wszystko jest w porządku w Kościele i pozwolenie, by wyszły na powierzchnię tlące się w nim wewnętrzne problemy. I rzeczywiście wyszły te problemy. Dziesiątki tysięcy księży, którzy zaraz po Soborze porzucili sutannę, korzystając z wolności, którą dały czasy posoborowe. Profesor Józef Ratzinger mówił o kryzysie Kościoła polegającym na tym, że nie da się już nakłonić wiernych do oddawania czci Bogu. Jeśli tymi, których się nie da nakłonić do oddawania czci Bogu są księża,
to już jest kompletna katastrofa. Posłuchajcie Państwo, co ksiądz profesor Ratzinger mówi o tym kryzysie Kościoła po II wojnie światowej w odniesieniu do liturgii. Dla Kościoła kult Boży jest kwestią życia i śmierci. Jeśli nie da się już nakłonić wiernych do oddawania czci Bogu i to w taki sposób, aby sami go sprawowali, to Kościół nie spełnił swego zadania i nie posiada więcej usprawiedliwienia dla swojego istnienia. Ale to dokładnie była ta kwestia, w której doszło do głębokiego kryzysu w życiu Kościoła. Czyli dla księdza profesora Ratzingera Kościół był w głębokim kryzysie, bo nie był w stanie nakłonić wiernych do oddawania czci Bogu i to w taki sposób, aby sami go sprawowali. To brzmi dziwnie podobnie do listu pasterskiego arcybiskupa Lwowa świętego Józefa Bilczewskiego z 1910 roku, czyli diagnoza księdza profesora Ratzingera nie była jego odosobnioną opinią. To brzmi też podobnie do doświadczenia wielu mszy pogrzebowych i ślubnych. Współcześnie ludzie stoją milcząco, jakby pierwszy raz byli w kościele. Zero wejścia w kult Boży, w oddawanie czci Bogu. Jakby stali na zewnątrz. To było to, co popchnęło ojców soborowych do szukania radykalnych rozwiązań. I na soborze znaleźli atmosferę wieczernika, która pomogła im rozeznać, dokąd Duch Święty prowadzi Kościół. Niektórzy argumentują, mówiąc, no fajnie, zmieniono liturgię, a ludzie zachowują się jak obcy nadal. Pomyślcie, drodzy Państwo, którzy tak mówicie, teraz przynajmniej jakieś słowo do tych ludzi może dotrzeć. Bo gdyby wszystko było po łacinie i po cichu, czy byłaby jakaś szansa? Ale o wprowadzeniu języków narodowych będziemy mówić następnym razem. Subskrybujcie nasz kanał Tao Kawiarnia Liturgistów, żebyście nie przegapili tych nowych treści. I tu ksiądz Ratzinger zaraz przechodzi do szkicu przyczyn tego kryzysu w Kościele, kryzysu polegającego na nieoddawaniu czci Bogu przez wiernych. Posłuchajcie. Korzenie tego kryzysu sięgają daleko wstecz. W późnym średniowieczu świadomość prawdziwej istoty kultu chrześcijańskiego coraz bardziej zanikała. Przywiązywano dużą wagę do elementów zewnętrznych, a te tłumiły to, co istotne. W nadmiarze pobożnych dodatków istota starożytnej liturgii chrześcijańskiej zawarta w tekstach przestała już być widoczna. Czyli mamy tekst liturgii, którą upraszczając odziedziczono po papieżu Grzegorzu Wielkim, tekst, który był znany księdzu odprawiającemu mszę, jeśli znał łacinę. W średniowieczu niestety wielu księży nie znało łaciny. Wierni nie znali tekstu, niestety, bo był odmawiany po łacinie, której nie znali, i cicho. I na ten tekst nałożono, według wyrażenia księdza profesora Ratzingera, mnogość pobożnych dodatków. To znaczy modlitw prywatnych samego księdza, zwanych apologiami, i modlitw dla wiernych. To był stan przed protestem Marcina Lutra i reformacji, przed Soborem Trydenckim i papieżem Piusem V, którzy w reakcji na Marcina Lutra przepracowali liturgię mszy i opracowali mszał. Ksiądz profesor Ratzinger mówi, że Luter miał podstawy do krytyki, ale środki, które przedsięwziął, które zastosował on i inni reformatorzy, okaleczyły liturgię. W reakcji, która skupiła się wokół Soboru Trydenckiego, przypomnijmy, to jest połowa XVI wieku, Sobór zakończył się w 1563 roku. W reakcji Kościoła na te protesty reformatorów opracowano mszał, oczyszczając liturgię z wielu tych pobożnych dodatków. O tym mówi też OWMR, czyli Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, w punktach wstępnych.
Jednak, jak mówi ksiądz profesor Ratzinger, reakcja ta była ogólnie biorąc nieadekwatna, nawet jeśli wyeliminowała najgorsze nadużycia i umożliwiła pewien stopień odrodzenia. Chodzi o nadużycia nie protestantów, tylko nadużycia liturgii mszy świętej katolickiej. Czyli według księdza profesora Ratzingera to, co tradycjonaliści nazywają mszą wszechczasów, opracowaną w okresie Trydentu jako doskonały, ostateczny rozwój liturgii, miało wartość, ale było czymś nieadekwatnym, niewystarczającym. W domyśle dlatego liturgią musiał zająć się po 400 latach Sobór Watykański II. Tę myśl znajdziemy też w konstytucji apostolskiej papieża Pawła VI zatwierdzającej mszał posoborowy. Konstytucja ta nazywa się Missale Romanum i została wydana w kwietniu 1969 roku. Co ksiądz Ratzinger miał na myśli? Na czym polegała nieadekwatność działań Trydentu w dziedzinie liturgii, a więc także działań papieża Piusa V? Trydent zadowolił się dokonaniem dwóch rzeczy. Punkt A. Przedstawieniem integralnej doktryny katolickiej, teraz, przynajmniej w odniesieniu do idei ofiary, przedstawionej w czystszej formie. Jednak Trydent nie uwzględnił wystarczająco autentycznych problemów sumienia, jakie miała reformacja, ani nie zdał sobie sprawy z tego, jak problematyczne były pojęcia adoracji i ofiary, dwa główne problemy późnośredniowiecznej doktryny eucharystycznej. Średniowieczne pojęcie ofiary to, czego jak lew bronił arcybiskup Lefebvre i jego naśladowcy. Ujęcie średniowieczne ofiary eucharystycznej było, według księdza profesora Ratzingera, problematyczne. I nie tylko według niego. Dalej ksiądz profesor podaje punkt B. Ograniczono nadmierny rozrost liturgicznych elementów nieistotnych i podjęto surowe środki, aby zapobiec jego nawrotom. I tutaj posłuchajcie Państwo, jakie to były środki. Te słowa księdza profesora Ratzingera są druzgocące wobec liturgicznej rzeczywistości Trydentu. Głównym środkiem było scentralizowanie całej władzy liturgicznej w świętej kongregacji obrzędów, posoborowym organie wdrażającym liturgiczne idee Trydentu. Środek ten okazał się jednak obosieczny. W istocie zapobieżono nowym rozrostom, ale los liturgii na Zachodzie znalazł się teraz w rękach ściśle scentralizowanej i czysto biurokratycznej władzy. Władzy tej całkowicie brakowało perspektywy historycznej. Postrzegała liturgię wyłącznie w kategoriach rubryk ceremonialnych, traktując ją jako swego rodzaju problem właściwej etykiety dworskiej w sprawach sakralnych. Doprowadziło to do całkowitej archaizacji liturgii, która opuściła już etap żywej historii, jej status quo doznał zabalsamowania i ostatecznie została skazana na wewnętrzny rozkład. Liturgia stała się sztywnym, utrwalonym i mocno zasklepionym systemem. Im bardziej była oderwana od autentycznej pobożności, tym większą uwagę skupiano na jej ustalonych formach. Czyli mówiąc krótko, liturgia, która dotarła do czasu Soboru Watykańskiego II, była czymś, co niewiele miało do czynienia z obfitością życia, którą Chrystus przyniósł poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego. Ten stan wołał o radykalną reakcję i właśnie dlatego pierwszą rzeczą, jaką się zajął Sobór, była liturgia. Główną motywacją było pragnienie, jak mówił ksiądz profesor Ratzinger, nakłonienia wiernych do oddawania czci Bogu. Przypomnijmy dokładnie te słowa, które ksiądz profesor wypowiedział, które przytoczyliśmy na początku.
Jeśli nie da się już nakłonić wiernych do oddawania czci Bogu i to w taki sposób, aby sami go sprawowali, to Kościół nie spełnił swego zadania. Tyle na dzisiaj. W następnym filmie poświęconym refleksji księdza profesora Ratzingera z 1966 roku o reformie liturgicznej Soboru przedstawię jego opinię, jego zdanie na temat odejścia od łaciny. Jeżeli nie chcesz przegapić tego filmu, subskrybuj nasz kanał Tao Kawiarnia Liturgistów i jak to w kawiarni, nie zapomnij też zamówić kawy. Link w opisie tego filmu. Będzie to wielka, bardzo potrzebna pomoc w promocji także tego filmu. Poproszę też o lajki i komentarze, co sądzicie na ten temat. I jak mawiał papież Franciszek, nie zapominajcie modlić się za mnie, grzesznika.